cześć! Pora już otworzyć kolejny rozdział związany z budową mojego domku, no bo rozpoczynam pracę wewnątrz budynku. No i dzieje się. W ciągu tygodnia będą prowadzone prace związane z elektryką, wentylacją, rekuperacją, kanalizacją, ogrzewaniem, no i ociepleniem. Zobaczcie, tutaj jest schemat. To jest akurat poddasze. No a tutaj parter. Zobaczcie, ile tych wszystkich przewodów trzeba będzie poprowadzić. Ja się w tym gubię. Mam nadzieję, że fachowcy, którzy będą to układać, w tym się nie pogubią. Tak, no to chodźmy zobaczyć, co się dzieje. Wszystkie części zostały już przeniesione do środka. Tam sobie czekają, ale część się oczywiście nie zmieściła i czeka na zewnątrz, gdzie jest minusowa temperatura, no i jeszcze pokrywa śnieżna. Na zewnątrz ze ścian wystają już przewody elektryczne, a także już pokazuję tutaj na górze taki oto przewód wentylacyjny. Przy nim będzie centrala wentylacyjna, czyli ta cała popularna rekuperacja. Od strony południowej również są poprowadzone przewody elektryczne do oświetlenia tarasu. No i w środku już przygotowana wełna mineralna do ocieplenia. Zobaczcie, tutaj już jest ocieplony sufit. No i wygląda to w ten sposób. Te niebieskie rury to jest wentylacja oczywiście. I te właśnie przewody są już poprowadzone w całym budynku. Tutaj lekki bajzelek, ale fachowcy mówią, że ogarniają. Co Wam tu jeszcze pokazać na parterze? O, może takie oto puszeczki, w których są poprowadzone przewody elektryczne. Wygląda to tak. I część z nich idzie na poddasze. No, także niektóre jeszcze tutaj sobie wiszą, ale wszystko jest do ogarnięcia. Tutaj pomieszczenie kuchni, gdzie również przewody elektryczne już sobie wystają. Zostało to praktycznie rozwiązane, ponieważ przewodów w kuchni jest oczywiście dosyć dużo, no bo sprzętów również będzie dużo. A tutaj takie połączenie wszystkich tych przewodów wentylacyjnych, w sumie nie wiem, jak to się nazywa, taka złączka. Jestem jeszcze na parterze, ale stąd bardzo fajnie widać ocieplone ściany szczytowe. No i tam na górze również kontynuacja wentylacji. Ładnie to wygląda, robi się od razu cieplej. Tutaj 3 aroty czekają na WLZ-y. Jeden do głównej skrzynki, drugi do bramy wjazdowej, a trzeci chyba do garażu. No a tutaj będzie licznik. W łazience pracują już hydraulicy, spece od ogrzewania, a także również od tej wentylacji. No i tak to wygląda. Przewodów elektrycznych również nie brakuje, ale przenieśmy się do już okablowanej łazienki. Zobaczcie, te czerwone rurki to jest instalacja wodna, a także prowadzą one do ogrzewania. Ale zobaczcie, tutaj już jest prawie skończony sufit. Sufit jest ocieplony, a także są zamontowane profile pod płyty. Czyli sufit już blisko, no i łazienka będzie prawie gotowa.
A tymczasem na zewnątrz również się dzieje. Zobaczcie, mam tutaj ułożoną kupę styropianu elewacyjnego. No i pierwsze kawałki zaraz zostaną ułożone. Na początku ekipa zeszlifowała to ocieplenie zewnętrzne płyty fundamentowej. No i zaraz na to pójdzie siatka oraz klej. No i co? Rozpoczynamy klejenie styropianu elewacyjnego od samego dołu. Tutaj jest prosto, nawet nie trzeba rusztowania. Przeszkodą jest jedynie minusowa temperatura, więc prawdopodobnie prace nie będą dokończone. W tej chwili jest jeszcze na plusie, jest tutaj strasznie dużo błota, no i w takich warunkach trzeba pracować. Dosyć dużo udało się dzisiaj zrobić. Zobaczcie, tutaj ściana południowa, a tutaj ściana północna oraz zachodnia. Za chwilę jeszcze fachowcy zrobią ścianę frontową. Tutaj jeszcze widoczek na ścianę zachodnią oraz ścianę południową. Generalnie połowa roboty już wykonana. Warunki pogodowe, taki siarczysty mróz. Ten mróz nie pozwolił skończyć całej roboty, ale zobaczcie, ściana frontowa, połowa jest zrobiona. Ja już zastanawiam się nad tynkiem elewacyjnym oraz takim tynkiem mozaikowym, który tutaj na spód sobie powędruje. A tymczasem możecie podejrzeć, jak wygląda tutaj wyjście na gniazdko elektryczne. No i tutaj ściana już prawie gotowa. Styropian jest dobrej jakości, więc straty ciepła nie powinny być duże. Jeśli chodzi o tynk, no to wybrałem sobie taki w odcieniach szarości, aby ładnie kontrastował z antracytowym kolorem dachu oraz białymi oknami. Mam nadzieję, że moja wyobraźnia mnie nie zawiedzie, ponieważ musiałem sobie to wyobrazić, jak ten tynk elewacyjny będzie kontrastował właśnie z dachem i białymi oknami. No i jeszcze ten tynk mozaikowy, który tutaj na dole będzie szczególnie widoczny. Trzymajcie się. Cześć!